Czujecie? Paliwo wyścigowe? No właśnie, dreszczyk emocji i adrenaliny. Przyjechaliśmy na tor Silesia Ring po to, żeby Wam pokazać coś innego niż testy nowych samochodów. No właśnie, testy, jeśli chodzi o Formułę 1. Zapraszam Was na materiał poświęcony okiem laika właśnie najnowszym możliwym Formułom 1, Formule 4 oraz Formule 1. Więc zapraszam Was do materiału Formula Drive. Jeśli chcecie więcej świata Formuły 1 na kanale Motookiem, no to nie zapomnijcie dołączyć do subskrybentów kanału Motookiem, bo to dzięki Wam możemy właśnie pokazywać Wam takie świetne samochody jak te Formuły 1. Zobaczcie, jak to wygląda. Formuła 1 w wersji dwuosobowej. Samochody teraz są przygotowywane po to, żeby także były już gotowe do jazd i zobaczcie, jak to pięknie po prostu brzmi. Wszystkie samochody są przygotowywane po kolei, rozgrzewane i to też jest ważne. Postaram się także w tym materiale to wszystko także pokazać, bo to nie jest taki świat codzienny, jeśli chodzi o te samochody. Nawet to, że mają akcesoryjny wydech po to, żeby były tutaj możliwe dopuszczone także do ruchu. Ale te same bolidy już robią niesamowite wrażenie, ale o technikaliach chodźcie sobie porozmawiamy. Czas trochę pogadać na temat technikaliów, a jeśli chodzi o technikalię, to musimy wejść także do pitline'u, a z nami jest także Adrian, czyli główny, powiedzmy, dowodzący, jeśli chodzi o to całe wydarzenie, jeśli chodzi o media, więc najbardziej nam właśnie opowie, jak tu to wszystko wygląda, bo sam jest także pasjonatem, jeśli chodzi o F1. No to Adrian, co my tu w ogóle mamy, bo mamy Formułę 4 i Formułę 1, jak dobrze usłyszałem. Dokładnie, to mamy bolid Formuły Renault 2.0, Okej. czyli to jest bolid, od którego swoją karierę w single-seaterach, czyli i seriach Open Well zaczynali m.in. Robert Kubica, Fernando Alonso czy Lewis Hamilton. Okej. I tutaj mamy silnik po prostu, dlatego wiele ludzi dzisiaj utożsamia Formułę Renault 2.0 z Formułą 4, ponieważ te klasy, te kategorie bolidów dzisiaj jakby są mniej więcej równomierne. I tutaj mamy m.in. silnik RS F4 o pojemności 2.0. O mocy 220 koni mechanicznych. To jest silnik z czegoś zaciągnięty? To jest silnik z normalnych samochodów cywilnych, czy jest to silnik typowo do motorsportu zbudowany? On jest specjalnie przystosowany do bolidów. Generalnie Formuła Renault zaczynała już korzystać z tego układu napędowego mniej więcej od sezonu 2010. Dużo mówiło się w zależności od regionu o na przykład Formule Renault 2000, a dopiero potem zmieniało się nazewnictwo serii i mieliśmy Formułę Renault 2.0. Formuła 4 jest trochę zmniejszoną wersją Formuły 1, mam rozumieć, tak? Że tak, jest to... Formuła Renault 2.0 tak samo jak obecnie bardziej popularna Formuła 4 jest po prostu pierwszą formułą, od której zaczynają młodzi kierowcy wyścigowi przechodzący wprost z kartingu do świata bolidów. Jeśli chodzi o całą konstrukcję, mam rozumieć, że to jest karbonowa wanienka połączona także oczywiście z zaawansowanym zawieszeniem i tą aerodynamiką, która jest chyba najważniejsza, jeśli chodzi o F1, tak? Tak, tutaj już kierowcy, którzy profesjonalnie ścigają się w motorsporcie, mają po raz pierwszy styczność z działaniem aero i tu jakby uczymy się wraz z zespołem ustawiać bolid, jakby rozumieć aerodynamikę, poszukujemy jak najlepszych osiągów przyczepności na torze, aby zyskiwać każdą tysięczną sekundy. Dobra, mamy silnik, tak? Jest to silnik umiejscowiony wzdłuż całego samochodu. Mam rozumieć, jest połączone to także ze skrzynią biegów. Skrzynia biegów także jest dosyć specyficzna. To jest, tak jak w konstrukcjach motorsportowych, kłowa skrzynia? Czy to jest skrzynia, nie wiem, półautomatyczna? Jak to wygląda? Mówimy bardziej o skrzyni półautomatycznej, bo mamy tutaj skrzynię sekwencyjną, sześciobiegową.
jaka moc takiego zestawu, jeśli chodzi o moc taką finalną dla użytkownika, powiedzmy, który tym jedzie? Ma dostępne ile mocy? 220 koni. Jeśli chodzi o to... Także dostosowanie, jeśli chodzi oczywiście o opony oraz także w tym przypadku też wydech, bo wydech się pojawił, widzę, w tych samochodach, a normalnie w Formule 1 czy w Formule 4 tego nie ma. To jest związane z przystosowaniem tego do aktualnych warunków, jakie mamy tutaj na Silesii, z tego co słyszałem. Tak, dokładnie. Tutaj mamy obszar Natura 2000 i po prostu są wymogi środowiskowe dotyczące i emisji spalin, jak i hałasu, więc musi to być wszystko zredukowane tak, aby spełniało normę. Widzę już, że jest także karbonowy dolot, widzę także zawieszenie, które jest bardzo zaawansowane i ma także zewnętrzne zbiorniki olejowe. No widzę, że tutaj jest technologii naprawdę co niemiara. Czy to jest jakby świeży bolid, który jest teraz aktualnie w jeździe w tych Formułach 4, czy to jest starszy bolid, który wy oferujecie po to, żeby klienci mogli się po prostu nim przejechać? Bolid już jest troszeczkę starszy, ale jest jeszcze kilka regionów, w których po prostu Formuła Renault 2.0 nadal jest popularna i kierowcy tam się ścigają, bo jakby Formuła 4 teoretycznie od powiedzmy roku 2014 powoli zaczynała zastępować Formułę Renault 2.0, a to są jakby i tak równoważne kategorie. Okej, czyli tak to wygląda. Tak jak widzicie, panowie teraz pracują, naprawiają oczywiście szkody, które gdzieś tu powstają na torze, bo jednak jeżdżą tym normalni klienci, którzy mogą zrobić jakiekolwiek szkody, bo mogą nie znać tych samochodów, ale zobaczcie także, jak to wszystko po prostu wygląda, jak mała jest kierownica oraz jak wszystkie elementy zawieszenia, czy także aerodynamiki są widoczne dosłownie. No dobra, ale jak jest z przyspieszeniem do setki? W samochodach sportowych licytujemy się, kto ma lepszy czas do setki, tryby procedury startu, launch control i inne takie cuda, ale silnik Formuły 1, przeniesienie napędu i przyspieszenie jest kategorycznie inne ze względu na to, że ten bolid waży także niewiele. Jaka to jest waga, jaka to jest moc i jaka to jest przyspieszenie? To tutaj jakby jak jesteśmy przy bolidzie Formuły Renault 2.0, to mamy do czynienia z wagą rzędu 480 kg, także naprawdę bardzo malutko i przyspieszeniem rzędu 4 sekund do setki. Ja miałem przyjemność poprowadzić ten bolid i no, sam przyznaję, że naprawdę robi to wrażenie. Czuć zupełnie inaczej to przyspieszenie jak w zwykłym samochodzie drogowym i jest to zupełnie coś nowego, po prostu niesamowitego, że każdemu mogę śmiało polecić jakby. Zwróćcie też uwagę na to, że sama konstrukcja tego silnika jest bardzo ciekawa i zobaczcie także, gdzie jest dolot. Dolot tak naprawdę jest za uszami kierowcy, czyli dosłownie za kaskiem, więc każde pociągnięcie przepustnicy jest dosłownie słyszalne. Cały dolot jest także zrobiony, widzę, z karbonu i też to wszystko jest naprawdę mocno nagrzane, tak jak teraz tu widzimy, bo ten bolid dosłownie zjechał dopiero co. No, Tego nie da się mieć dość. Wsiądziesz raz i będziesz myślał tylko o drugim. no dobra, to ja próbuję teraz zasiąść do bolidu, a to nie jest naprawdę proste. Wyciągnęliśmy specjalnie kierownicę i powiem wam, usiąść tu naprawdę nie jest prosto. No właśnie próbuję wcisnąć nogi. O, jedna i druga. No powiem wam, że tu tak naprawdę to się leży, a nie siedzi, bo zobaczcie, że ja jestem już praktycznie na podłodze i praktycznie tylko widzę lekko horyzont. Biorąc pod uwagę, że mogę wziąć sobie tutaj kierownicę i mam ją tutaj w tym miejscu, no to zobaczcie, jak to wygląda. A jeszcze biorąc pod uwagę, że będziemy tutaj w kombinezonie, w kasku, to te małe lusterka, w których widzicie tak naprawdę tylko oponę i niewielką ilość horyzontu z tyłu, jest niesamowitym po prostu widokiem. A jazda tym to jest po prostu kompletnie inne także przeżycie. Ja teraz muszę stąd wysiąść. To nie będzie, to jest jeszcze gorsze.
żeby stąd wysiąść. Poczekaj, muszę teraz tak, kierownicę muszę tutaj. Ja wiem, że kierownica jest dużo warta, ale powiem wam, to nie takie proste. Najpierw trzeba nogi jakkolwiek. O! No dobra, wysiadanie nie jest aż takie złe, tylko trzeba uważać na wszystkie dodatki karbonowe i wszystkie inne trudne i ciężkie elementy, które możecie tutaj popsuć. Wow! No dobra, mamy teraz bardziej specjalistę od samochodów zwanych Formuła 4. Chcielibyśmy trochę porozmawiać na temat, jak to w ogóle wszystko wygląda. Co jest najważniejsze w takich samochodach, jeśli chodzi o formułę, bo słyszeliśmy, że o aerodynamice. Tu jest to ważny element. Tak jest. Po pierwsze, może tak sprostuję, to jest bardziej bliżej Formuły Renault, Okej. Formuły 3. Formuła Renault tworzyła własną klasę w różnych krajach, w krajach Europy i to były specyficzne wyścigi, w których na przykład wyścigali się Lando Norris. Jaka jest różnica, jeżeli moglibyśmy go porównać do zwykłego samochodu, to praktycznie to jest przestrzeń, bo w tych samochodach bardzo istotny jest niski środek ciężkości, dzięki czemu, jak widzicie, wszystko jest usytuowane bardzo nisko. Kierowca ma wrażenie, że siedzi niemalże na asfalcie, że tak przysłowiowo mogę powiedzieć. Dzięki niskiemu środkowi ciężkości i dzięki małej masie ten samochód jest niezwykle zwinny, niezwykle szybko pokonuje zakręty. I akurat Formuła Renault, mimo mocy tylko 220 koni, w zakrętach jest niesamowicie szybka i zwykłe auto, nawet najlepsze auto wyścigowe, może mieć problem z pokonaniem jej, ponieważ tak podstawą w wyścigach jest ta masa, która jest lekka, więc ta siła odśrodkowa nie wyrzuca nas tak bardzo. Ta masa wynika też z tego, że to jest wanienka karbonowa, że to jest jakby bardzo wszystko zbudowane z lekkich elementów, czy przy tej formule nie jest to aż tak ważne jak w przypadku Formuły 1, która jest tą topową ligą? Słuchajcie, wszędzie jest ważne. Masa jest w każdych wyścigach ważna i jeżeli mówisz o karbonowej wanience, tak zwanym monokoku, tu monokok tak samo jest karbonowy. Monokok karbonowy ma dwa zastosowania. Po pierwsze zwiększa sztywność całej formuły, po drugie zwiększa bezpieczeństwo. A trzecim elementem jest jego waga, która jest dużo niższa od monokoków, które były robione z aluminium. Więc ze wszystkich tych elementów, które one są budowane, po pierwsze, jak w każdych wyścigach, chodzi o zmniejszenie masy. Jeżeli teraz porównamy Formułę Renault do Formuły 1, która jest znacznie większa, a waży tylko 40 kg więcej ma więcej mocy jeszcze. I ma nie 220, a 650 koni, no to tam to już była, że tak powiem, to był tak zwany top i najlepsze materiały były tam wkładane, które powodowały to, że one były totalnie bezkonkurencyjne w porównaniu z innymi seriami. Ważnym elementem oprócz lekkości jest cała aerodynamika. Dlaczego? No właśnie widzę, że mamy to duże skrzydło, te wszystkie przeloty, jeśli chodzi o spód, to jakby to są te ważne elementy, czy jest coś jeszcze, jeśli chodzi o spód, bo podłoga też jest ważna, no bo jest ważny docisk. Słuchajcie, i to przysysanie, tak? Tak, podłoga właśnie tworzy element przysysania. Dlatego wysokość jej zawieszenia względem ziemi musi być odpowiednia, tak żeby podczas prędkości rozprężające się powietrze jak najmocniej dociskało do ziemi. Dzięki dociskaniu do ziemi mamy bardzo dobry grip, czyli trakcję opon i wtedy możemy po zakrętach jechać szybko. Spoilery zarówno dają przyczepność, jak i też kierują strugi powietrza do pewnego opływu. I na przykład jako ciekawostkę powiem Wam, że tylnie skrzydło, które jest, wydaje nam się, że przyciska do ziemi powietrze lecące nad nim. Powietrze, które leci nad nim, to jest 30% docisku. 70% docisku generuje spód skrzydła. Dlatego jeżeli byście spojrzeli na nowe samochody wyścigowe, zwróćcie uwagę, że mocowanie tylniego skrzydła jest od góry, a nie od dołu. Dlatego, że ten dół generuje bardzo duży docisk i istotą docisku jest to, aby zapewnić maksimum. Czyli jeżeli mam 70% od dołu, to nie zakłócamy dolnych przepływów i montujemy je od góry. Mam rozumieć, że to jest wszystko customizowalne, że to jest pod dany wyścig odpowiednio dostosowane także do warunków temperatury, czy jakby do toru, czy...
Formuła Renault to jest typowa seria. Te samochody były homologowane i wszystkie były wytworzone w ten sam sposób, aby kierowcy pokazywali na tym etapie swojej kariery swoje możliwości, a nie przeganiali się w nowinkach technicznych w formułach. I jeżeli zwrócisz uwagę, tylnie skrzydło, jak i zarówno przednie, ma możliwość zmienienia kąta natarcia. Służy to do tego, że w zależności od długości toru, długości prostych, od tego jak bardzo tor jest skręty, optymalizuje się te ustawienia, zarówno ustawienia aerodynamiki, jak i ustawienia zawieszeń, czy to tylniego, czy przedniego. Zmieniamy kąty, zmieniamy ustawienia amortyzatorów, zmieniamy, tak jak tutaj możecie zobaczyć, w tym samochodzie mamy różne punkty mocowań wahaczy w zależności od tego, co chcemy uzyskać. Tak, to w ogóle, że to całe zawieszenie jest tak też na wierzchu, że to wszystko widać, to też jest wręcz niesamowite. No to mamy aerodynamikę. Co jeśli chodzi o opony? Bo mam rozumieć, że opony to też jest bardzo ważny aspekt, jeśli chodzi o to. I powiedz nam chociaż o takich paru ciekawostkach. Widzę, że tu są Micheliny. Różne są mieszanki, różne są pewnie opony na dane oczywiście sekcje, jeśli chodzi o bardziej tą mokrą, bo widzieliśmy, że dzisiaj jak jest delikatna kałuża, to pojawiają się bardzo szybko gdzieś brak trakcji, więc jak temu zaradzić? Jak to wygląda przy tych oponach? Tak jak widzisz tutaj mieszankę, my jeździmy na mieszance średniej, to jest mieszanka przeznaczona na suchy asfalt. Jednak jeżeli jest niedogrzana, to efekt z jazdy wygląda tak, jakbyśmy jechali na plastikowej oponie. Kiedy dogrzejemy odpowiednio tą oponę, ona robi się bardzo miękka i robi się wręcz lepka, dzięki czemu przyczepność tej opony na zakręcie jest wielokrotnie większa niż przyczepność zwykłej opony, dzięki czemu możemy zakręt pokonać szybciej. Jeżeli wspominałeś o deszczu, to na deszcz też są przeznaczone opony o odpowiedniej twardości. Kompletnie inne, dostosowane do tych warunków. One są bardzo miękkie po to, żeby mokra nawierzchnia nie wykładzała ich i żeby nie traciły właśnie tej przyczepności. Czyli to w takiej formie też to wygląda. Tak, natomiast jeszcze opon to jest cała masa, bo to nie jest tak, że mamy mieszankę miękką, średnią i twardą. Michelin w każdej mieszance ma różne typy, więc mieszanka średnia również może mieć różne typy lepkości. Czyli to wszystko zależy od danego wyścigu i od warunków pogodowych. Do tego są dostosowywane samochody po prostu, żeby utrzymać jak najwyższą także trakcję. Każdy team ma zespół inżynierów po to, żeby właśnie na każdy tor samochód został przygotowany. Ale jeżeli mówimy jeszcze o aerodynamice, to bardzo ciekawym i oponach, hamulcach, ciekawym elementem jest to, że kiedy osoby, które jeżdżą zwykłymi samochodami, przesiadają się na tego typu maszynę, dojeżdżają do zakrętu, im się wydaje, że to jest punkt hamowania, bo się rozbiją, samochód staje wcześniej, jeszcze trzeba dojechać, więc w sytuacji, w której nasza głowa mówi hamuj, to my jeszcze powinniśmy jechać na wciśniętym gazie. Właśnie zauważyliśmy to po Formule 1, jak ludzie jeszcze mieli sporo zapasu, a wsiadł kierowca, który faktycznie zna granice tego samochodu. Jak daleko przesuwał ten punkt graniczny hamowania i jak daleko jeszcze potrafił dokręcić ten samochód do końca. Natomiast pamiętajcie, że taka jazda torowa to jazda, walczymy z własnymi przekonaniami. My musimy się przestawić znaleźć możliwości bolidu i z drugiej strony przestawić swoją głowę, żeby ona zrozumiała, że tak naprawdę te granice są dużo dalej, co nie jest takie proste. Słuchajcie, Formuła Renault jest dość prosta i tutaj akurat siedzimy przy niej, więc tu nie ma zbyt dużo takich elementów. Oczywiście najistotniejszymi rzeczami jest wyświetlacz, który mówi nam o temperaturach oleju, wody, w stanach pewnych. Co to tu widzicie, to są łopatki do zmiany biegów. Skrzynia, która jest zamontowana, jest to skrzynia sekwencyjna. Sprzęgła używamy tak naprawdę tylko do ruszenia i do zatrzymania się, a podczas jazdy używamy łopatek. Łopatka, którą wbijamy bieg w dół i łopatka, którą wbijamy bieg w górę. Normalnie jest uruchamiany ten samochód, normalnie ma rozrusznik, bo widzieliśmy, że startujecie tutaj za pomocą także kłada, ale to jest... Ale to jest ze względów także po prostu wygody z po prostu startujących tutaj, bo słyszeliśmy, że po prostu jest dosyć specyficzne sprzęgło. Tak, Formuła Renault ma rozrusznik i można wystartować samemu, natomiast małe sprzęgło wielotarczowe i jego bezwładność powoduje to, że punkt, w którym on zaczyna ruszać, jest naprawdę niewielki. Kiedy puszczalibyśmy klientów, mieliby problemy z ruszeniem, a na pewno nie chcemy tworzyć sytuacji dla nich stresowych. Z kolei, jeżeli mówimy o bolidach F1, bolidy F1 nie posiadają rozrusznika, bo to była wtedy w tamtych czasach zbędna masa, która kompletnie nie była potrzebna, więc bolidy Formuły 1 mają taki adapter, który podłącza się do skrzyni, on nadaje prędkość obrotową i się go wypina.
Więc nawet na starcie nie bylibyśmy w stanie uruchomić ich i ruszyć, jeżeli byłyby zgaszone. W związku z tym ta sama zasada, to w przypadku Formuły Renault używamy do tego kłada, żeby wypchnąć i żeby odpalić samochód. Klient wyjeżdża, to musi zwrócić na to bardzo mocną uwagę. To znaczy, bolidy bardzo odbiegają od samochodów, którymi na co dzień jeździmy. Tu nie mamy ABS-u, tu nie mamy kontroli trakcji, to są surowe samochody, gdzie tylko liczy się jakby umiejętność klienta. I tak, kiedy my tłumaczymy, omawiamy oprócz zasad na torze, omawiamy punkty hamowań, jak pokonywać zakręt, jak dawać gaz, tłumaczymy, że gaz nie jest zero-jedynkowy, ponieważ często w ciasnych łukach, kiedy dodamy gazu od razu do końca, powstaje tak zwana nadsterowność, tracimy przyczepność tylnej osi i nas obraca. Dlatego cały czas tłumaczymy, w jaki sposób używać gazu i w jaki sposób używać hamulca. Hamujemy tylko na prostych kołach, omawiamy linię, jak do danego zakrętu ustawić samochód, żeby było to wykonalne, żeby kierowca mógł rzeczywiście hamować na prostych kołach. Takich elementów jest bardzo dużo i staramy się je opowiadać po kolei, żeby klienci jak najwięcej przyswoili. Że nawet fotele macie odpowiednio przygotowane tak, żeby były do danych klientów w miarę dopasowane. Tak jest. Fotele to nie jest typowy fotel tak jak w samochodzie, to są fotele wylewane z takiej specjalnej pianki. One normalnie dopasowują się do kierowcy, dzięki czemu każdy kierowca ma bardzo wygodną pozycję. W naszej sytuacji, kiedy kierowca nie jest jeden, tylko jest wielu różnych kierowców, musieliśmy dobrać tak fotele, aby przeorganizować jakby wielkość bolidu. Więc mamy fotele dla osób wyższych, mamy fotele dla osób niższych, po to, żeby był, że tak powiem, przysłowiowy komfort w prowadzeniu, ponieważ o takowym komforcie, jeżeli przesiadamy się z osobowego samochodu do tego, nie możemy mówić. Tu komfortu nie zapewniamy. No nie, tu komfortu na pewno nie będzie w żadnej formie, no ale tu mają być odpowiednie wrażenia z jazdy, a nie tylko komfort. Więc tak to wygląda. Formuła 4. Idziemy zobaczyć, jak wygląda Formuła 1. So we do not leave the track. Just communicate with the flags and so on. Ensure the moment. Just communicate with Bolid Formuły 1, no to największe marzenie, jakie jest oczywiście dostępne. No właśnie, Kamil, jak wygląda jazda bolidem Formuły 1? Z czym to się w ogóle je i jak to w ogóle wygląda? Wiesz co, no to jest rzecz, którą trudno opisać słowami, bo oczywiście wiesz, przed tobą stoi bolid Formuły 1, prawdziwy, którym jeździł kiedyś Nico Rosberg i jest to samochód jeden z 5, a właściwie mamy tutaj 2, bo drugi należał do Aleksandra Wurca. I w 2007 roku te bolidy przejechały cały sezon. Oczywiście mamy tutaj delikatnie zmiany związane z silnikiem i regulacjami, które w tamtych czasach obowiązywały, ale wiesz, to nie oznacza, że jak mamy tutaj inny silnik, że osiągi się zmieniają, bo mamy tutaj dużo więcej momentu obrotowego. V8 3,5 litrową. Więc Właśnie, naprawdę... jaka tu jest moc, bo to dla petrolheadów, ile tu jest mocy? Wiem, że już jest V8, czyli to, co lubimy. Ile jest mocy? Wiesz co, mamy tutaj 650 koni w silniku 3,5 litrowym V8 i to jest Judd F1 silnik. Okej. To jest, Więc- słyszałem, Cosworth. To był Cosworth dawno, Okej. rok temu jeszcze, Okej. ale niestety w związku z jakby trudnością jakby kontynuacji współpracy z Cosworthem, w związku z tym, że oni już wygaszają swoje zasoby, jeżeli okej. chodzi o silniki, bardziej się już zajmują innymi rzeczami i elektroniką, więc Cosworth już tutaj nie jest w stanie zapewnić nam takiej pewnego serwisu i ciągłości, dlatego postanowiliśmy zmienić na Judd F1 i te Okej. silniki są bardzo dobrze znane, mają mega osiągi, są bardzo lekkie, żwawe, bardzo chętnie wkręcają się na obroty, mniej więcej jak motocykle, także dotknięcie gazu on od razu
uderza w limiter. W którym momencie mamy limiter? Ile tam jest obrotów? W tym momencie to jest 12 000 obrotów, więc trochę mniej niż było wtedy, bo wtedy mogliśmy liczyć na około 17 000, ale mamy większe wykorbienie wału. Okej. Więc możemy liczyć na większy moment obrotowy w środkowym zakresie i to jest właśnie to miejsce, gdzie tutaj jesteśmy w stanie to poczuć, więc ten samochód w środkowym zakresie przyspiesza szybciej niż F1 z tamtych czasów. Duża moc, masa? 520 kg i to jest właśnie bardzo ciekawe, bo uczestnicy wcześniej jeździli Formułą Renault 2.0 i tam mamy 220 koni i 480 kg. Tutaj jest samochód o wiele większy. No właśnie, bo on wizualnie jest większy, on jest ogólnie dłuższy, ale nie jest szerszy z tego, co zauważyłem, więc jakby sam rozstaw osi robi też tą pewność prowadzenia, mam rozumieć. Dokładnie, samochód jest bardziej stabilny i przesiadka z Formuły Renault na Formułę 1 to jest przesiadka jak do S-klasy. Masz wrażenie, że tutaj jest bardzo wygodnie i przyjemnie i rzeczywiście w dużej mierze pewnie opony nam pomagają, bo mają dosyć wysoką ściankę jak w tamtych czasach i to pomaga w komforcie, opona się fajnie układa i czujesz taką pewność prowadzenia, a poza tym zobacz tutaj naokoło tego samochodu, zobacz ile jest skrzydeł, te piękne przednie skrzydło z 2007 roku. Właśnie widzę, że tu jest pełno po pierwsze karbonu i tuneli aerodynamicznych i to, co żeś wspomniał na briefingu, że ten samochód jest łatwiejszy w prowadzeniu niż bolid Renault. Dokładnie, oczywiście, jeżeli będziesz chciał od razu wcisnąć pełny gaz, to ta F1 pokaże Ci, gdzie jest Twoje miejsce. Ale miejmy trochę zapasu i dopiero stopniowo gdzieś tam dochodźmy sobie do tego. Communicate with the flag sensor. Powiedz nam trochę o tych hamulcach, bo widać tutaj musi być konkretne hamowanie, jak w końcu to się tak mocno rozpędza, no bo jednak 300 parę kilometrów na godzinę na prostej słyszeliśmy, że to jest w stanie także osiągnąć. To jaki mamy tutaj zestaw hamulcowy? Wiesz co, tutaj są hamulce taka trochę hybryda, bo w związku z tym, że no, klienci, którzy jeżdżą tym samochodem, to nie są profesjonalni kierowcy F1 i oni mieliby problem, żeby doprowadzić te hamulce do takiego okna temperaturowego, żeby móc korzystać z tego układu hamulcowego w pełni, dlatego tutaj mamy stalową tarczę i karbonowe klocki. I te karbonowe klocki świetnie sobie radzą temperaturowo. Tarcza też świetnie radzi sobie temperaturowo z tego względu, o którym powiedziałeś przed chwilą, czyli o tych daktach hamulcowych, które pompują po prostu bardzo dużo powietrza. I pamiętaj, mamy tutaj 520 kg i pomimo tego, że masz 300 na godzinę na prostej, to jedno hamowanie to nie jest aż tak dużo skumulowanej energii jak w dwutonowym samochodzie, więc tarcza nie musi być ogromna, ale ważne jest to, żeby ją chłodzić. I mamy dobrego dakta, który nam efektywnie bardzo chłodzi hamulec i on jest gotowy do następnego hamowania bez problemu. Dogrzanie opon to też jest bardzo ważny element. Do jakich temperatur w ogóle dochodzą takie opony przy takich samochodach? Wiesz, środek... Żeby miały ten taki grip już jakby dla Ciebie odpowiedni. No dokładnie, tutaj są dwa ważne aspekty, bo dla nas ważna jest temperatura w środku i ciśnienie w środku oraz temperatura na zewnątrz. My nie chcemy grzać opony od zewnątrz, bo ją zniszczymy, no nie? Chcemy ją zagrzać od wewnątrz, żeby zbudować ciśnienie, odpowiednią temperaturę w środku i ciśnienie opon i wtedy dopiero zagrzewamy zewnętrzną część i wtedy opona będzie wstanie nam w taki dobry sposób i będzie trwała, będzie żyła dla nas długo i będzie dawała nam odpowiedni grip. I tutaj wewnętrzna część opony to jest około 90 stopni Celsjusza, a zewnętrzna to w zależności od tego, czy jesteśmy na prostej, czy w zakręcie, to zakres temperatur jest bardzo duży, bo jeżeli zaczniemy ślizgać się taką oponą, to ona będzie osiągała około 200 stopni na zewnątrz, szybko się to schłodzi na prostej, a w zakrętach to jest ponad 100 stopni spokojnie. Niby to jest slick, ale czuć jak ona po pierwsze się lepi po już w takim kontakcie, nawet przy takiej temperaturze jak już ten samochód teraz stoi, ale jak ona jest już taka poharatana dosyć mocno po tym asfalcie, który mamy tutaj też na Silesii. I też zauważyłem, że bardzo mocno dbacie o ciśnienie, no bo w końcu to ciśnienie także się zmniejsza lub zwiększa także z temperaturą, która panuje w środku, tak? Dokładnie, no na pewno przed pierwszym wyjazdem dbamy o to, żeby pierwszy klient, który zaczyna jazdę, żeby miał delikatnie wyższe ciśnienie, bo te 4 kółka, które zrobi, spowodują, że akurat to ciśnienie fajnie wstanie, ale jeżeli byśmy kontynuowali bez korekty, to każdy kolejny klient by miał coraz wyższe ciśnienie i miałby problem, więc po każdym przejeździe weryfikujemy ciśnienie, opuszczamy jeżeli trzeba i w pewnym momencie to się stabilizuje, już nie musimy dotykać. Oczywiście też to zależy trochę od stylu jazdy kierowców, bo ci, którzy jadą wolniej, no to nie dogrzeją opony, ciśnienia nie utrzymają, a ci, którzy jadą szybciej, no to ciśnienie mają większe.
element na środku, który widzę w formie tych takich, to jest statecznik, to jest dodatkowy element, który coś tutaj stwarza, jakiś dukt powietrza, No czy właśnie, to jest fajne pytanie zadałeś, bo to jest temat typowo lotniczy. To są Okej. rurki, odbiorniki ciśnień powietrza. A. I w Formule 1 bardzo ważna jest nie tylko prędkość postępowa samochodu względem ziemi, ale prędkość względem powietrza jest bardzo ważna. Okej. I to jest rzecz, z której my tutaj nie korzystamy, ale to jest rzecz bardziej dla inżynierów i dzięki temu inżynierowie wiedzą, czy mamy do czynienia z wiatrem czołowym, czy z wiatrem tylnym, Okej. są w stanie takie informacje przekazać. Czyli to są dodatkowe czujniki, parametry, całe technikalia, które są zbierane podczas po prostu wyścigów, tak żeby były potem analizowane przez osoby, tak? Więc... Dokładnie. No dobra, to powiedz mi tak, co jest twoim ulubionym elementem w tym samochodzie, w tym bolidzie, bo to ciężko nazwać samochodem, bo to jest bolid. Nie wiem, czy to jest wnętrze, czy może to jest jakiś element, który po prostu ci zapadł tak mocno w pamięć. Bardzo ważną rzeczą, która bardzo mi się podoba, to jest cała aerodynamika. Bolidy z tamtych czasów są przepiękne. Zobacz, wszędzie masz on ogólnie przepięknie wygląda w samym tym malowaniu. Dokładnie, wszędzie masz jakieś małe skrzydełko, gdzie nie spojrzysz. Tutaj przednie skrzydło jest podwójne. Dodatkowo mamy tutaj kierownicę do dyfuzora po zewnętrznych stronach. Tutaj przed wejściem trzeba też na to uważać. Trzeba uważać, żeby czegokolwiek nie nadepnąć nawet tutaj wsiadając. Tak jak żeś wspomniał o kierownicy na briefingu, że też nie należy do tanich elementów. Dokładnie, kierownica, zobaczcie, w tamtych czasach była totalnie inna niż jest teraz. Jest prostsza, ale też ma dużo przycisków i bardzo dużo elementów jesteśmy w stanie tutaj zmieniać poprzez balans hamulców, jesteśmy w stanie różne inne dane odczytywać, więc funkcji jest dużo. Nie gubicie się w tym? Co tu No, jest? Tutaj oczywiście z tego nie korzystamy, bo to jest zbyt skomplikowane, Okej. żeby dla osoby, która przychodzi, miała z tego korzystać. Samochód jest ustawiony odpowiednio dla kierowcy do takiej jazdy i nie musi się tym przejmować, skupia się na swojej jeździe. Zaintrygował mnie przycisk pod czerwoną klapką z napisem kill. Okej, jak widzicie, wnętrze mamy bardzo surowe. Tu jest oczywiście monokok karbonowy, dzięki temu ten samochód też waży tylko 520 kg. Praktycznie wszystko jest na kierownicy, masz przyciski, którymi możesz sobie zmieniać tryby. Masz pewne guziki bezpieczeństwa, masz instalację przeciwpożarową oraz masz takiego kill switcha, bo musimy pamiętać o tym, że silnik Formuły 1 jest oczywiście chłodzony chłodnicami, ale nie mamy żadnych wiatraków, które spowodują, że na postoju nasz silnik się nie przegrzeje. Jak tutaj staniemy, to mamy kwestię 30 sekund i samochód jest przegrzany i silnik jest zagotowany, więc musimy pamiętać o tym, że gdy silnik pracuje, to my musimy jechać tym samochodem. Ile stopni? Więc- Mówiłeś 2 stopnie na chwilę dosłownie przegazówki. Tak, jak robisz dochodzi? dosłownie, robisz jedną przegazówkę i patrzysz na temperaturę, a tutaj 2 stopnie w górę. Kolejna przegazówka 2 stopnie w górę i bardzo szybko ta temperatura idzie do góry i musimy wymusić przepływ powietrza przez chłodnicę, więc musimy się poruszać do przodu. I ciekawostką jest też to, że ten samochód nie lubi niskich obrotów, że tutaj im wyższe obroty masz, tym lepiej dla silnika. Bardzo chętnie możesz jechać tutaj na limiterze, ale nie powinieneś jechać na dolnym zakresie obrotów, bo wtedy wydatek pompy wody jest niewystarczający i silnik się zagrzewa. Więc zachęcamy tutaj kierowców, żeby korzystali z pełnego potencjału tego silnika, żeby nie tylko słyszeli ten dźwięk, ten ryk do V8, odcinek. ale jedziemy do odciny i o to tutaj chodzi, nie? To każdy marzy o tym, żeby móc cisnąć silnik do samego końca, a nie go oszczędzać i nie przekraczać połowy zakresu obrotów. Jak właśnie są takie odczucia dźwiękowe? Bo nasze z zewnątrz to jest też troszeczkę inaczej, ale najbardziej chodzi mi o twoje, czyli kierowcę. Dokładnie. My tutaj słyszymy oczywiście ten wlot powietrza i zasysane powietrze. Dźwięk jest trochę inny niż niż byśmy go słyszeli z zewnątrz, z tego względu, że no, na zewnątrz mamy wydech i jest tutaj założony tłumik, żeby zmieścić się w limitach głośności samochodu. Jak możecie tutaj zobaczyć, to jest taki dosyć duży tłumik. Dzięki temu udało nam się zejść poniżej 100 dB, ale bez tego tłumika ten samochód osiąga około 115 dB przy takiej normalnej jeździe, ale jest w stanie osiągać nawet 140, więc to jest dużo za dużo. Musieliśmy go wyciszyć, żeby móc spełnić te normy, żeby samochód mógł jeździć po torze tutaj na Silesia Ring. Totalnie nie straciliśmy w ogóle mocy w silniku. Mam tutaj świetnego gościa od wydechów, który nawet jak robił wydechy wyciszające do formuły Renault, to założenie wydechu, jak moglibyście myśleć, zmniejsza moc silnika, a u nas przyszło 6 koni. Czyli mówisz, że ten dźwięk jest fascynujący i wkręcający tak samo jak cała jazda, bo bardzo dużo uczestników mówiła, że jak już się przejechało, to miało ochotę na jeszcze i jeszcze. Tak, to jest po prostu jak taki jeden wielki narkotyk. Jak już wsiądziesz do tego samochodu, zrobisz parę kółek, jak poczujesz, jak on z tobą współpracuje, bo tutaj nie masz żadnej elektroniki, jesteś ty, twoje bolid. nogi, twoje ręce i bolid. I jesteś połączony tylko i wyłącznie mechanicznie, więc czujesz
to połączenie, czujesz, że samochód reaguje na każdy twój ruch kierownicy, na każde minimalne nawet dotknięcie gazu i to powoduje, że wiesz, co się dzieje, no nie? Że jesteście jednością i możesz prosić o ten samochód o więcej i więcej, oczywiście z uwagą na to, żeby gdzieś tam nie przesadzić. No właśnie chciałem Cię spytać o tą reakcję na gaz, bo jest to silnik oczywiście wolnossący, ale mówisz, że ona jest wręcz natychmiastowa, to jest takie bardzo mocne przeciążenie, no bo tu jest ile, 4 sekundy do setki czy mniej? Nie, tutaj jest 5 sekund do 200. A, do 200! Dokładnie i ciekawostką jest też to, że ten samochód od 100 do 200 rozpędza się szybciej niż od 0 do 100, bo mamy aerodynamikę, która przyciska nam samochód do podłogi, do asfaltu, opony mają więcej przyczepności i wtedy możesz wykorzystać cały potencjał silnika, bo na początku musisz uważać, no bo te koła mogą ślizgać. Performance, to wszystko jest na najwyższym poziomie, no ale wytrzymałość tych elementów też jest przeznaczona na jakiś czasokres. Serwis widzę macie tutaj naprawdę konkretny, bo kiedy żeśmy tam weszli, to tam cały czas jakieś prace trwały na poprawkach, oczywiście na konserwacji tych samochodów. Jak szybko trzeba zrobić rewizję albo jakkolwiek naprawy tego silnika po jakim czasokresie twojej jazdy na pełnym ogniu? Interwał rewizji silnika wynosi tutaj 40 godzin, więc co 40 godzin trzeba wysłać silnik do producenta, żeby zrobił serwis tego silnika i serwis, ta rewizja jest bardzo droga i to nawet nie chodzi o to, czy coś się zepsuje w samochodzie, tylko po prostu te silniki mają pewien okres eksploatacji, po którym muszą być przejrzane, niektóre elementy muszą być wymienione, bo pamiętajmy, że no, obroty, do których się kręci ten silnik są całkiem wysokie i osiągi z pojemności są też całkiem wysokie, więc rewizja jest konieczna, żeby to wszystko cały czas działało dobrze, żeby nie spowodować jakiejś tam poważniejszej awarii i uszkodzeń. Cześć wszystkim, może to nie Silverstone i może nie to formuła z 2024 roku, ale i tak jest fajnie. Jest adrenalina, nie wiem czy jest zapach spalonej gumy, ale jest 100% męskości. Naprawdę sporo technologii jest. Dzięki Ci serdecznie, Kamilu, za tą rozmowę. Bardzo dużo. Widać, że jesteś niesamowicie pasjonatem tego, co robisz oraz po prostu samej tej jazdy, bo nie dziwię się, no to wkręca, no bo jak raz spróbujecie, no to już potem nie będziecie chcieli oddać takiego bolidu. Co prawda koszt takiego bolidu to jest ile? Kilkanaście milionów złotych za taki właśnie egzemplarz, który stoi tutaj przy nas. No to widzicie, moi drodzy, trzeba zbierać, żeby takie coś pojawiło się w Waszym garażu. Tak wygląda Formuła 1. No, powiem Wam, to były niesamowite wrażenia, możliwość zobaczenia tego, jak wygląda Formuła 1 oraz Formuła 4, a ja siedzę w bolidzie Formuły 1, co jest niesamowitym elementem. Ale tego nie byłoby też bez Was, więc nie zapomnijcie dołączyć do subskrybentów kanału Motookiem, bo to dzięki Wam możemy się bawić tą motoryzacją, nawet w takim wydaniu, jakim właśnie jest Formuła 1. A ja jadę na przejażdżkę, więc ogień na tłoki, a my się widzimy w następnym materiale. See ya!